Ok, siemano wszyscy. Polowanie na pytona. Polowanie na pytona to jest kanał, nazwa kanału, który prowadzę już od ponad 20 dni. Ma na tych 50 filmów. Uczę się zgodnie z jakimś tam kursem, który znalazłem na Pythona się uczy, nie? Na YouTubie, ale trochę mi brakuje. Brakuje mi pewnych. Podążanie za kursem to trochę jest za mało. Teraz już jakby trochę wiem. Co sobie wymyśliłem? Znalazłem takie coś jak codewars. To są takie wyzwania. No i co? Zakwalifikowałem się, żeby to zrobić, to trzeba taki testowy, jakiś taki mały kod napisać. Dzisiaj jest pierwsze wideo do nowej playlisty. Jeszcze nie mam nazwy, ale prawdopodobnie będzie się nazywała Wojna Kodów. To są wyzwania, czyli taka konfrontacja. Tu ktoś inny układa zadania i trzeba będzie je rozwiązywać. Teraz tak, jestem tu pierwszy raz po tym, jak się zakwalifikowałem. Nie chce mi się dzisiaj tego robić strasznie, bo jestem już po procentach, ale obiecałem sobie, że to zrobię. I od razu wam sprzedam taką technikę, nie? Się nazywa na sztukę. Masz coś zrobić, nie chce ci się, zrób na sztukę, po prostu włącz komputer, otwórz, nie wiem co tam masz, bierz poleceń, w czym robisz tego Pythona, obojętnie. Napisz jedną linię kodu, włącz Enter i tyle, masz zaliczenie się. No, to się tak nie kończy, jakoś się zaczynasz rozkręcać. No i tak po 20 dniach wyszło mi 50 filmów. 50 filmów, tam chyba z 17. Z 30 godzin, z 20 parę godzin filmów, czyli godzinę dziennie jakoś tak mi wychodzi średnio na tą naukę. Większość na sztukę. Dobra. Co dzisiaj oznacza na sztukę? Przeczytam zadanie. Czyli tak. Your next challenge. Tutaj jest mój język. Rank up, czyli ranking. Let's get started. Congratulations on making it through the initiation challenges. Now it's time to step up your game. Before you begin, we have a few tips to help you get you started. Czyli dzięki, gratulacje za to, że dałeś radę, przeszedłeś inicjację. No teraz czas wejść do gry. Zanim zaczniesz, dałem ci trochę rad. No dobra, zobaczymy te rady. You have made this far and are now a 8Q code warrior. 8Q to have karate. More on what Q means later. Quickly, let's go over some key concepts that will be important for you to know. We will discuss. Nie wiem, tylko maczuga jest oczywiste, tak? Szybko przelecimy kilka kluczowych konceptów. Kate ranks honor getting started. Kata. Codewars is community driven. Side animated training. O, nie chcę mi się tego czytać. Co jest ważne? Getting started. The easiest way of getting started is to use our trainer on the dashboard to pick your next kata. Language, focus, train, skip button. Dla tych, którzy szukają ciężkich przeżyć, we recommend you go directly to the full list of kata where you can select from over 5,000 kata to train on. Remember, YQ is the hardest level of kata can be. Got it. Co my tu mamy? Blind for basic. Create an issue for night hunters. So here we go. No random test, only one square. 6Q Fibonacci sequence well met with Fibonacci bigger brother, Aka Fibonacci. As the many may already reveal, it works basically like a Fibonacci, but summing the last three instead of two numbers of the sequence to generate the next and next. Czyli Fibonacci sequence to jest kolejna wersja Fibonacci. Ciąg Fibonacci liczb powstaje w ten sposób, że kolejna liczba powstaje pod dodaniem dwóch poprzednich. Zaczyna się od zera, potem jest 1, jak dodasz
1 do 0 to masz 1, wtedy masz już 3 liczby. 0, 1, 1, 1 do 1 jest 2, masz już wtedy więcej. Wtedy masz 2 do 1 to jest 3, 3 do 2 to jest 5, 5 do 3 to jest 8 i tak dalej. Jak one się dzieli między sobą, to też powstaje taki loras, taki współczynnik, który taką formę takiej funkcji przyjmuje. Nieważne. A tutaj ma być tak, że z 3 ostatnich daje się. And worst part of it, regrettably, I won't get to hear non-native Italian speakers trying to pronounce it. So if you are to start our Fibonacci sequence with 1, 1 as a starting input, no i co? So you are automatically given an allegiance with anyone who is in the same clan as you. You can also become allies with other warriors by following each other or inviting new warriors to join. Aha, czyli możesz się. To jestem ja, Mr. Balor. In extra honor and gain new allies. Honor is earned for each new code warrior who joins. Learn more. Use to invite your friends to call honor once they complete. Na razie nie będę nic z tego. Train. Welcome to the Kata Trainer. A few tips to get you started. Attempt. This button will submit your code against the full set of tests needed to complete the kata. Run sample test. Aha, czyli tutaj mamy panel. Instructions, output. The button will submit the test. If you care about using TDT, then the sample test section will be very useful for you. Production quality code. Some codewars like to write code golf, creative, clever solutions, but most try to write production quality code after you have completed all of the test cases. Via the attempt button, you will be given an opportunity to clean up your code. It's code review ready. Aha. Możesz fajnie napisać kod, a możesz zrobić go poprawnie, tak. Czyli tak efektywny, żeby. No dobra. Idziemy. Co to jest? So if we are start our Fibonacci sequence as a starting input aka signature, we have this sequence. But what if we started as a signature, starting with, instead of, basically shifts the common Fibonacci sequence by one place. You may be tempted to think that we would get the same sequence shifted by 2 places, but that is not. Czyli jak zaczniemy od tych 3, signature jak podpis, czyli pierwsze 3. A co ja tu mogę robić? Mogę w ogóle coś manipulować? Print. Siema. Ziemia. Run. Gdzie to jest run? Run sample tests. Traceback notes using codes file name.
from solution import. Nie wyszło. Ale o co chodzi w tym zadaniu? You need to create a Fibonacci function that given signature array list returns the first an element signature include of the seeded sequence. Signature will always contain 3 numbers and will always be a non-negative number. If none equals 0, then return an empty array, except in C return mode. And be ready for anything else which is not clearly specified. If you enjoy, discuss a more advanced engine. Czyli to zawsze będzie zawierało, tu mamy pisać kod, który będzie sumował. Czy signature to jest parametr, and to jest signature will always contain 3 numbers and will always be non-negative number. You need to create a Fibonacci function that given a signature arrays returns the first elements, signatures included of the seeded sequence. Czyli trzeba stworzyć taką funkcję, która będzie robić Fibonacci, czy działać jak Fibonacci. Signature to jest lista. Czyli for i in signatura for i in signature ostatnie 3 musi dodawać, czyli do czyli najlepiej jakby tu sobie stworzył listę. Lista równa się list ale nie, zaraz signature to jest przecież lista. Tak czy nie? Na razie trzymam się tego. Już powiem, co więcej mam zrobić. Chodzi o to, że teraz tak, jeżeli signatura to jest lista, to ma do tego dodawać sumę 3 ostatnich. Append signaturę. Ja to zrobię tak. -1 plus gdzie jest plus? A, już się sprocentowałem. Plus signaturę. A co to ma być? Będę myślał, że to ma być długość tej listy. Jaka długa ona ma być?
will always contain true numbers and will always be non-negative number if. Aha, czyli jeżeli jest n równa 0, to ma być zerowa lista, jeżeli n1, to ma być lista równa 1. Dobra. Signature minus 2 plus signature minus 3. Dlaczego tak? Dlatego, że wtedy liczę od końca. I to się ma powtarzać ten krok, czyli jak on teraz, a jeżeli mamy 3 liczby, to doda trzecią, drugą, pierwszą. Ta suma poprzez metodę append zostanie na następnym miejscu. Teraz nie, wtedy powstaje lista, nie muszę pod tą zmienną powstać. I on dodaje for e in signature, ale te n muszę jakoś for e in n in range, nie. I jaka ma być ilość kroków? Jeżeli n jest 0, to ma zrobić pustą listę. Niech będzie in range. Nie może być in n, bo n nie jest iterowanym obiektem. In n ma zrobić tab jak będzie 0, to co zrobi? Jak będzie range 0, to dla i równego 0 co mi to podkreśliło? For in range n. To muszę wypisać. Jak będzie 1, jak będzie równe 0. Dobra, puścimy, zobaczymy co będzie. No, should equal failed. Ale coś zrobiło, bo on sprawdza dla tych 1, 1, 1. Potem 1, 2 i 3 to jest 5. Potem 3 i 4. 5 to jest 9.
No dobrze dodaję. Znaczy, coś zrobiłem. Ale to powinno zrobić tak. 105. Nie rozumiem. Jakaś informacja to powinna się znaleźć. Basic test. A tutaj hmm. To powinno być ten powiązany z indeksami. Jeżeli zerowy indeks, to nie powinno robić nic. Zrobię tak. Jakbym zrobił tak. If n równa się 0. Tak, na pałę pójdziemy. Czemu tu nie ma taba? To lista. Ja jedę ciąg. Ciąg równa się lista. List. Zwróci mi wtedy 0. A jeśli if n równe 1, to ciąg równa się sygnatura 0 a jeśli n równa się 2, to ciąg równa się nie. Dobrze, zerowy indeks to jest pierwszy element. Ctrl V i Ctrl V. Jeden. Ctrl C.
A jeśli if, bo teraz jeszcze instrukcja. Signature always contains two numbers and it will always be non-negative number. Czyli zawsze będą signature, to będzie ciąg trzech liczb. And tak mi się wydaje. Get the number clear, you need to create a Fibonacci function that given a signature array list returns the first element. Contains. A to nigdy nie będzie ujemne. Czyli, a jeśli n równa się 3, to wtedy Ctrl-V ma zawierać się sygnaturę. Tam napisał signature po prostu. Zobaczymy. Else, a w każdym innym przypadku, no bo nie może być liczb ujemnych. Tak, tak. I run. Line. Line 9. Co jest nie tak? Elif równa się 3. Syntax error. Nie wiem w jaki sposób. Co to jest nie tak? Monstrous call. If, if. Nie rozumiem. To wszystko syntax. Home codewars solution by line 9 if invalid syntax. To był dobry syntaks. A to jest złe? Czym się różni elif od elif? N równa się 3. Dziwne, strasznie dziwne. Dlaczego tu się przyczepił? No jakby tego nie było. W ogóle pójdzie mi ten kod. Teraz else mu nie pasuje.
No i na sztukę miało być z pół godziny. Dobra, się zastanawiam nad tym jutro. Wideo zrobione, także pozdro.